Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maxley. Zapraszam na pierwszy odcinek poradnika Cabal 4 Pro. Pierwszym dungeonem, który pokażę, będzie Panic Cave. Jest to dungeon, w którym nie potrzeba może superseta, ale trzeba go dobrze rozplanować i wiedzieć, jak się zachować w niektórych sytuacjach. W tym odcinku zademonstruję mój styl gry, sprawię, że zniknie kilka mobów i pokażę, jak zabić last bossa, w ogóle od niego nie odskakując. Zapraszam. Okej, to zaczynamy. Tak jak już wcześniej wspominałem, będzie to normalny run, czyli wchodzę z tym co mam, bez relogów, bez game buffa, bez dodatkowych potek. Używam tylko dwa buffy. Jest to buff na atak i na hit rate, którego w ogóle nie doceniacie, a zobaczcie sami, ile macie missów. Wchodzimy oczywiście na hard. Na sam początek tego trupa po prawej stronie 3 razy klikamy i biegniemy przez korytarz. Ja jeszcze na samym początku odpalam mercenary i to różnie, w zależności od dunga, czasami Arional, czasami Yuan. Ok, na samym początku podskakujemy kickiem do tego moba, trzeba wyczuć fejda i dasha, tak żeby on nie podlazł do nas. Ustawiamy się troszeczkę obok niego, żeby on nie miotał się po całym korytarzu, byśmy normalnie mogli retargetem potraktować. Następnie biegniemy do kolejnego moba. Bijemy oczywiście tylko same moby z plusem. Teraz jak zauważycie będę używał trochę innego retargetu. Później wyjaśnię na czym polega różnica. I teraz pierwszy surprise. Proszę, nie ma mobów. Jeżeli w odpowiednim czasie zabije się węża po pierwszym mobie, wtedy nie pokazują się skorpiony. Ok, tak jak w przypadku poprzednich mobów ustawiamy się tak, żeby mob obijał się o ścianę, żeby nie miotał się po całym korytarzu. Do psa także podlatujemy, żeby do nas nie podszedł. Bijemy go. Teraz będzie ważna rzecz, po zabiciu psa trzeba kliknąć kolejnego trupa, który się znajduje po mojej lewej stronie. I teraz widzimy, hurry up nam się pojawi, trzeba szybko biec do bramy, którą trzeba rozwalić w odpowiednim czasie. Jeżeli BMK nam się skończy, i nie wejdą nam kryty, to możemy mieć problem. Następnie tutaj ważna rzecz, należy ustawić się za mobami, właśnie w tym miejscu, gdzie ja stoję, ponieważ jeżeli będziemy stali z drugiej strony, to glizda może nas zabić po prostu. Ok, ja tutaj używam BM2. BM2 bym szybciej zabił dwie kolejne glizdy, ale BM3 szybciej zabijam te 3 małe. W większości, jak jeszcze nie byłem aż taki silny, to dopiero odpalałem się tutaj. Tutaj należy odczekać po prostu z 3 sekundy, odpalić się. Ja tu polecałbym tak naprawdę BM2, ponieważ BM3 przy moba, które mają mały def, nie jest najlepsza. Ale ja pokażę wam BM3. Ok, oczywiście robię 3 synergie. Ok, lecimy dalej. Po rozwaleniu skrzynki szybko lecimy na sam koniec. Teraz, jeżeli jeszcze nie byłem tak silny, to ja po prostu kończyłem jedną BMK i to tutaj dopiero odpalałem się kolejny raz. Ja tutaj w tym miejscu robię dopałkę i odpalam tak immunity, flee, ponieważ mimo tego, że mam flee, może mnie wywalić. I teraz już taki mały trik. Nie można cały czas bić tej glizdy, ponieważ jeżeli się cały czas ją bije, ona tylko 2 razy tak do przodu wyjdzie. Jeżeli się zrobi taką małą przerwę, to można ją trochę dłużej bić. Widzicie, teraz na przykład ja odpalam buffy trochę później. Ok. Widzicie, w którym miejscu stoję? Jeżeli, i to dotyczy tylko Bladera. Jeżeli stoimy w tym miejscu, ominął mnie fatal, po prostu dostałem nic. Tyle, że prawdopodobieństwo 1 na 20, więc czasami możemy zginąć. Jeżeli jesteśmy inną klasą, Wizard i EV tu w ogóle nie mają problemu. Jeżeli jesteśmy inną klasą, to musimy niestety
wyczekać warning i uciec za trupa. No i cały dungeon. Koniec. W następnym odcinku opowiem Wam trochę o retargetach, których używam i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli będziecie chcieli jakiś kolejny odcinek zaproponować, to oczywiście proponujcie, wybiorę jedną z propozycji i zaprezentuję. Jeżeli chcecie, żebym zrobił czasówkę na jakimś dungu, nie ma sprawy. To tyle w pierwszym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cabal for Pro.